Dobra, to jest moja prezentacja, więc hej wszystkim, mam na imię Tomek, może niektórzy z Was mnie już znają. Wstęp będę mówił, czym jest open source, będę mówił, czemu to jest istotne. Będę też wspominał, jak może Wam pomóc open source, w jaki sposób się dostać do tego open source'u, a także wspomnę o takim savoir-vivre open source'owym, który jest moim zdaniem bardzo użyteczny, o ile nie zawsze konieczny, ale moim zdaniem bardzo użyteczny. Może w końcu zadziała. Tak, jakby co, pracuję w Virtus Labie, który też, w sumie nie mamy, o tu, nieważne. Tam jesteśmy. Jako Senior Scala Developer. Też mi się udało? Wcześniej pracowałem także w ramach Virtus Labu jako kontrybutor dla Scala Center. To jest organizacja not for profit zlokalizowana w Szwajcarii, w Lozannie, która się zajmuje właśnie open source'em i open source'owymi narzędziami dla języka programowania Scala. Więc dużo działałem w tym open source'ie. To są niektóre z tych projektów, nad którymi działałem i generalnie to jest bardzo dużo różnych projektów związanych głównie ze Scalą, a nie tylko, też był Gradle, różnego rodzaju narzędzia. Tak więc zajmowałem się wszystkim, co wymagało w danym momencie jakichś napraw. Ochrzciłem się nawet takim open source firefighter, tak dla jaj, ale z grubsza tym jestem. Dobra, idziemy dalej. To jest o Virtus Labie, to jest taki slajd, żeby to już nie będę więcej mówić, bo jesteśmy tu obecni, więc idziemy dalej. No, to zacznijmy od tego, czym jest open source. To zaczniemy od pytań. Pierwsze pytanie. Kto wie, czym jest open source? Tak, żebym wiedział mniej więcej z grubsza. No, czyli niekoniecznie wszyscy, więc coś powiem na ten temat. Czy są jacyś nieprogramiści z nami? Dobra. I jeszcze następne pytanie. I czy ktokolwiek coś kiedyś działał z open source'em, coś kontrybuował? Okej, czyli raczej mniej. Dobra, to już mam mniej więcej wizję, kto co robił i o czym warto tutaj mówić. Dobra, idziemy dalej. Tutaj sobie stworzyłem własną definicję, tak jest not an official definition, więc generalnie to jest oprogramowanie, do którego można zaglądnąć, zobaczyć jak działa, wydawane pod licencjami, które zezwalają w jakiś sposób jego użytkowanie, który możemy często sobie zmodyfikować. Więc taka z grubsza nieoficjalna definicja, czym jest open source. Tutaj mamy, czy tam coś przerzuciliśmy? Nie, dobrze, przepraszam, nie ufam. Licencje. To jest jedna z ważniejszych rzeczy, jeśli chodzi o open source. Mamy szereg różnych, tutaj wrzuciłem akurat 4 takie dość popularne, czyli GPL, Apache, BSD i MIT. One się różnią różnymi rzeczami, ale tutaj jak wrzucimy następny slajd, to licencje to jest najistotniejsza rzecz, jeśli chodzi o, moim zdaniem oczywiście, jeśli chodzi o open source. To jest minimalna rzecz, którą można dorzucić, a jest bardzo istotna. I jak wejdziemy później, to wytłumaczę troszeczkę czemu. One określają, jak ludzie będą mogli używać waszego kodu i jak będą go mogli modyfikować. Więc warto, jeżeli ktoś się zajmuje open source'owym kodem, upewnić się, że tam jest licencja. Mamy dwa główne typy, czyli permissive, które są zazwyczaj takie, że pozwalają modyfikować, robić praktycznie cokolwiek z tym kodem i mamy też copyleft, które powodują, że często musicie mieć dokładnie taką samą licencję w projekcie, jeżeli na przykład modyfikujecie kod czyjś z jakiegoś innego projektu, który ma właśnie tą licencję copyleft. No, ta pierwsza GPL właśnie była licencją copyleft. Więc to jest istotne, że jeżeli na przykład pracujecie i nie chcecie, żeby jakaś korporacja was potem wyzyskiwała w jakiś sposób, to możecie stwierdzić, że robicie GPL. Albo jeżeli stwierdzacie, że w sumie wam to obojętne, no to możecie na przykład Apache albo MIT. MIT chyba jest najbardziej tak permissive, tak to się nazywa. No, ale to, że mamy licencję, to jest jedna rzecz, a druga rzecz to, że możemy zaufać temu oprogramowaniu. To jest też bardzo istotne.
Bo możemy do takiego open source'owego projektu możemy zawsze zaglądnąć i możemy wiedzieć, czy mu zaufać, czy nie. Sprawdzam, więc ufam. Tak można powiedzieć. Więc to jest istotne. Tam przerzucisz? Tak. I teraz, jeżeli mamy projekt open source'owy, to takie podstawowe podejście będzie tak, że najpierw będziemy mieli będziemy mieć jakiś projekt na GitLabie, GitHubie, może być więcej, ale najczęściej właśnie jest to GitHub albo GitLab, gdzie będziemy mieli cały kod i szereg rzeczy powiązanych z tym. To zawsze można sobie zaglądać, zobaczyć, jak taki projekt wygląda, ale no, mamy na pewno sam kod, mamy jakiś issue tracker, mamy tutaj informacje o licencji, to jest dość istotne. Jak przerzucisz na samą stronę, to właśnie zobaczymy, że mamy zazwyczaj coś takiego jak maintainerzy i kontrybutorzy, którzy to się tak bardzo ze sobą nie różnią, ale chyba o maintainerach można powiedzieć tak, że to oni są właściwie właścicielami tego kodu, a kontrybutorzy no to ci ludzie, którzy nawet mogą tak z doskoku wrzucać coś do kodu, modyfikować w takim open source'owym projekcie. No i mamy też tą licencję. Tutaj bardzo ładnie właśnie na GitHubie widać, co może dokładnie taka licencja zrobić. Jak sobie wejdziecie na dowolny projekt na GitHubie, to przeczytaj tutaj, to nie jest do czytania w tym momencie, ale no, mamy tutaj na przykład permissions, że commercial use, modification, distribution, private use i mamy limitations, liability, warranty. Czyli mamy też powiedziane, jeżeli sobie wrzucimy taką licencję do projektu, to na przykład na GitHubie nam powie, co ona nam oferuje. Możemy oczywiście sprawdzić wcześniej, ale potem na przykład się upewnić, że faktycznie to tak działa. Mamy ten issue tracker, o którym wspomniałem, czyli to jest lista błędów, jakichś rzeczy do zrobienia, które możemy tutaj trackować, czyli mieć wszystko w jednym miejscu, widzieć, co jest trzeba zrobić i ludzie mogą nam zgłaszać błędy, mogą nam mówić, co by chcieli zobaczyć w tym kodzie na przykład. Okay. I mamy też mnóstwo kanałów, nie wszystkie projekty mają wszystkie te kanały komunikacji, no ale na przykład można mieć jakiś czat, tutaj może być Discord, mogą być na GitHubie samym jest coś takiego jak dyskusja, gdzie to są po prostu takie mini forum w ramach danego projektu. Mamy coś takiego jak Discourse, nie jestem pewien, czy to jest dokładnie to logo, ale to też pozwala na tworzenie takich forów, w których można właśnie dyskutować nieco więcej. Idąc dalej, można to oczywiście zrobić całkowicie inaczej. Są ludzie, którzy na przykład, z tego co wiem, Linus Torvalds chciał wysyłać wszystko mailem i w ten sposób działać nad Linuxem, albo mamy kolegę, który tak naprawdę wrzuca zipa i ludzie mogą go sobie ściągać i sami sobie budować i to wciąż jest open source'owy projekt, więc jest całe mnóstwo możliwości. To, co przedstawiłem, no to taki najbardziej powszechny sposób zarządzania projektem open source'owym. Ok, przechodzimy dalej. W prawo. No, to czemu w sumie open source jest istotny? No bo więc na open source polega cały świat. I na przykład jak zjedziemy niżej, to zobaczymy w dół. To niżej, dobra. Na przykład tutaj mamy taką bibliotekę open source'ową, to jakiś czas temu był głośno, taki faker, której zależy, tutaj mamy 2565 różnych innych bibliotek. I w pewnym momencie deweloper stwierdził, że on nie ma żadnego wsparcia, mnóstwo ludzi wykorzystuje jego bibliotekę, tak więc zmienił tą bibliotekę, już nie pamiętam dokładnie co zrobił, ale nie była już używalna. Zmienił wersję na 6.6.6 i stwierdził, że whatever. A polegało na tym całe mnóstwo innych bibliotek, które wciągali inni znowu i na tej podstawie wiele firm się przejechało, że nagle im się coś zepsuło. Bardzo się zdziwili. Jak zejdziemy niżej, to tam na open source mogą polegać na przykład takie wielkie firmy, każda firma praktycznie korzysta z open source'u. Na przykład Google, Microsoft, Amazon, wszystko korzysta z open source'u. Czasem są to projekty, które oni sami zaczęli, na przykład Google ma Bazel, Microsoft ma Visual Studio Code. To są ich projekty, które stwierdzili, że udostępnią i ludzie mogą sami sobie naprawiać rzeczy, albo też mogą sobie nawet często forkować. Nie wiem, nie ze wszystkim oczywiście tak samo jest. No i to powoduje, że no to jest istotne. Jeżeli Google polega na jakiejś małej bibliotece wydawanej przez kogoś, no to znaczy, że ten open source faktycznie jest istotny. Przejdziemy dalej.
Tak, na przykład kolejną rzeczą powiązaną z tym, co wcześniej wspomniałem, to jest, mam coś takiego jak CVE, czyli Common Vulnerabilities and Exposures, czyli w każdej takiej biblioteczce, którą sobie ktoś stworzył, może się nagle wyskoczyć coś, co pozwala hakować twojej serwer. No i teraz na przykład ostatnio było coś takiego, jak przejdziemy dalej, że Apache Log4j miał takie vulnerability, to CVE, które pozwalało ludziom na wykradnięcie całego mnóstwa informacji, jeżeli się nie zupdate'owało wersji Log4j, który sam sobie jest biblioteką open source'ową, utrzymywaną przez, tak mi się wydaje, że to garstka ludzi, do których nawet wysyłali ludzie maile, żeby naprawili od razu z żądaniami. A to jest open source'owy projekt, który się oznacza tym, że jednak to często robią ludzie w wolnym czasie, więc tutaj nagle się pojawiło całe mnóstwo ludzi, zorientowało się, że cała ich firma polega na czymś, co robią ludzie hobbystycznie. Tak więc cały świat siedzi na open source. Jak przyjdziemy dalej, to kolejna rzecz bardzo ciekawa, która się ostatnio wydarzyła, no to mam taką bibliotekę, która się nazywa Akka i dotychczas była na bardzo takiej permissive licencji Apache, ale ostatnio sobie zmienili na BSL, który to powoduje, że jeżeli ktoś ma bardzo duży dochód, jakaś firma, tam powyżej 20 milionów chyba, 25, to musi płacić Lightbandowi, czyli organizacji, która się zajmuje Akką, żeby używać tego projektu. I licencja się zmieniła, firmy mają całe mnóstwo oprogramowania, które na tym siedzi, a Lightband stwierdził, że kurczę, nie płacą nam na to, nie wspierają nas w żaden sposób wystarczająco, więc no, zmienimy tą licencję, wymusimy na nich, żeby nam płacili, bo jednak to przesada, żebyśmy bankrutowali przez to, że ludzie nie chcą nam płacić. Więc też mała, może nie mała, to znaczy większa biblioteka, ale też, która leży u podstaw wielu firm działających normalnie. Chyba Akka, jeśli dobrze słyszę, to nawet Tesla używa, jeśli mi się wydaje, ale to tak słyszałem jakieś plotki. Więc nagle taka firma dostaje całe dużo wydatków, jeżeli chcą, to oczywiście dopiero jak będą chcieli zmienić wersję do tej z tą nową licencją. Dobra, dalej. No, ale to nie jest wszystko negatywne rzeczy, bo też moim zdaniem open source to przede wszystkim pozytywne rzeczy, czyli na przykład, że można współpracować pomiędzy firmami, tworzyć rozwiązania, które są wspólne dla wielu firm i tworzyć je tak, żeby działało jak najlepiej dla tych wszystkich firm, czyli dzielić troszeczkę też wydatki, dzielić troszeczkę się doświadczeniem, żeby stworzyć coś, co będzie użyteczne dla wielu różnych firm. I teraz na przykład, jak przejdziemy dalej, to są różne organizacje tutaj i na przykład, tutaj wrzuciłem przykłady, one nie są koniecznie takie same, bo na przykład Bezo to biblioteka, znaczy narzędzie open source'owe wydane przez Google'a, no i teraz pojawiło się w open source jakiś dłuższy czas temu, no i ludzie zaczynają też kontrybuować do niego, zmieniać rzeczy, dorzucać rzeczy i tworzy się coraz to bogatsze narzędzie, znacznie bardziej użyteczne dla wielu różnych firm. Mamy też różne organizacje, różne Eclipse Foundation, Linux Foundation, które to są finansowane przez różne firmy często i one same zajmują się projektami open source'owymi. One pozwalają małym często projektom wziąć je pod swoje skrzydła i pozwalają im żyć, żeby były finansowane. No i to są właśnie firmy współpracujące, które mają właśnie takie fundacje, które działają w ramach takich fundacji, które płacą takie fundacje, bo to różnie jest. To czasem może być założone przez firmę, czasem może to być zupełnie niezależne od jakiejś firmy, ale mamy całe mnóstwo narzędzi, bibliotek, które mogą działać dzięki właśnie takim fundacjom. Dobra. No i ostatnia pozytywna rzecz, tutaj dwie pozytywne rzeczy, ale moim zdaniem open source całościowe to jest bardzo pozytywna rzecz, to, że to jest świetne miejsce na rozwijanie jakichś rzeczy, które na pierwszy rzut oka dla danej firmy mogłyby być super nieużyteczne. No po co to robić? Po co? No i ktoś może sobie hobbystycznie coś stworzyć, potem okazuje się, że to jest super użyteczne i można tego używać. Albo mamy coś, co jest już open source'owe i nagle ludzie dorzucają nowe pomysły, nowe rozwiązania, ulepszają
I naprawdę to mogą się pojawić całkowicie losowi ludzie. Jak zejdziemy niżej, to tam wrzuciłem przykłady, ale to tak naprawdę tam jest mnóstwo przykładów. Tutaj wrzuciłem z naszego poletka, że mamy kompilator Scali na przykład, do którego ludzie często kontrybują z zewnątrz, którzy dorzucają nowe optymalizacje. Mamy też moje własne poletko, czyli tutaj logo Scala Meta i Metalsów, czyli to moje biblioteki, no nie do końca moje, ale biblioteki, nad którymi pracuję, serwer tam LSP, z którym ja pracuję i często pojawiają się ludzie, którzy tworzą pull request, mówią, że hej, tutaj coś takiego zrobiłem, czy to jest fajne? Ja mówię, tak, to jest fajne, to jest super, merge'ujemy. Więc no, moim zdaniem to jest właśnie świetne miejsce na właśnie wrzucanie nowych pomysłów, ścieranie się idei, takie dzielenie się wiedzą. Idziemy w prawo, tak? I teraz istotna rzecz, jak taki open source może pomóc wam, jako ludziom, którzy są zainteresowani, no, nomen omen, jakimś karierą, jakimiś pieniędzmi, żeby były zapłacone za tą, w ramach tej kariery. No więc jak zejdziemy niżej, to jest pierwsza rzecz, to jest dzięki open source'owi człowiek może się dowiedzieć, jak wygląda taki kod, nad którym mogłaby działać jakaś firma. Jak wygląda, bo to jest tak naprawdę często pisane przez takich samych deweloperów, którzy działaliby w ramach jakiejś dużej firmy, nawet często wielkiej korporacji i można się dowiedzieć, jakby to dokładnie wyglądało, jak można pisać kod, jakie są rozwiązania, jak to można ulepszyć to, co do tej pory się pisało, widząc to, co właśnie oferują ci ludzie w open source. Kolejna rzecz to jest, można się nauczyć pracować w ramach zespołu. Często jeden projekt to wiele osób współpracujących, dokładnie tak jakby współpracowali w ramach jakiejś może mniejszej firmy, albo nawet większej, bo to zależy. Często duże firmy mogą mieć małe zespoły, które działają w ramach tej wielkiej korporacji na przykład. No i można się nauczyć, jak działa taki zespół, jak można ulepszać współpracę pomiędzy ludźmi, jakie są reguły funkcjonowania, bo takie projekty będą działać bardzo podobnie do istniejących projektów w dużych i małych firmach. No i w open source działają bardzo mądrzy ludzie. Nie mówię, że ja koniecznie tutaj nie jest ten, że ja jestem tym mądrym człowiekiem, ale jest bardzo dużo inteligentnych ludzi, których można zapytać, dowiedzieć całe mnóstwo ciekawych rzeczy. Więc no, to jest na pewno super miejsce, żeby się uczyć przede wszystkim. Albo no, na koniec to może być najbardziej istotne, że wygląda to bardzo dobrze w CV. Ludzie często są zatrudniani łatwiej, jeżeli zobaczymy, że hej, on tu kontrybuował, zaraz, my używamy tej technologii, ale fajnie, no to może on nam coś pomoże, on coś nam naprawi, to będzie spoko. No i można też w ogóle, zatrudniliśmy nawet kilka osób, które właśnie zaczęło kontrybuować nam do projektów. Okazało się, że oni są naprawdę dobrzy w tych projektach, bardzo dobrze napisali kod i w związku z tym ich zatrudniliśmy. Więc całe mnóstwo ludzi nawet nie będzie przechodziło przez cały proces rekrutacyjny za bardzo, bo zobaczą, że hej, to jest ta gwiazda open source'u, bierzemy. Więc no, przede wszystkim, bo ludzie dokładnie widzą, czym się zajmujesz, zobaczą twoje projekty open source'owe, twoje kontrybucje i dokładnie będą wiedzieć, co jest grane, kim jesteś. To może być trochę creepy dla niektórych, bo to tak już człowiek się wystawia trochę publicznie, ale moim zdaniem to jest właśnie takie w miarę bezpieczne, bo to jest tylko twój kod, to jest tylko twoje takie profesjonalne podejście, twój profesjonalny image. Okej, teraz prawo. Tak. Jak się dostać do takiego open source'u? Więc to od czego trzeba zacząć? Trzeba wybrać projekt, którym się jest zainteresowany, jakieś narzędzie, którym się jest zainteresowanym. To musi być coś, co nie będzie też za bardzo skomplikowane. To może być jakieś narzędzie, biblioteka, coś związane z jakimś językiem programowania. To może być program, którego używamy, którego na przykład stwierdziliśmy, chcemy to naprawić, bo tutaj nam coś nie działa. To my to możemy naprawić, kontrybując w open source. I to musi być naprawdę dla was zabawa, bo jeżeli się działa początkowo w open source, to najprawdopodobniej nikt za to nie zapłaci, więc robi się to w wolnym czasie, chce się raczej w wolnym czasie nie robić rzeczy, które będą nas nudzić albo męczyć i to często
rozmawiałem dzisiaj z kolegą, jak przyjdziesz dalej, to kolega, który właśnie się dostał u nas, niestety chwilowo z nami nie współpracuje, ale właśnie stwierdził, że trzeba pamiętać, że kontrybując do open source, to tak jakbyśmy trochę bez rekrutacji dostawali się do jakiejś firmy i zaczynali w ramach niej uczyć się rzeczy, narzędzi, jak działa ta firma i to może zająć trochę czasu. Oczywiście, jeżeli to będą jakieś mniejsze projekty, to będzie mniej czasu, jeżeli to będą mniejsze problemy, które naprawimy, jakiś mały bugfix, to też będzie mniej, ale trzeba się przyszykować, że to może trochę czasu zająć, więc to powinien być, no powinna być też dobra zabawa, taka intelektualna dla was na pewno. Okej. No i też warto rozmawiać z ludźmi, jeżeli wybraliśmy już sobie jakiś projekt, jeżeli widzimy, że coś nas interesuje, trzeba zagadać do ludzi, którzy tam kontrybują, trzeba naprawdę... To są często ludzie, którzy są naprawdę przyjaźni, chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania, jakie macie. Nie zawsze oczywiście, różne są projekty, ale większość projektów open source'owych, takich zdrowych, bardzo chce być cały czas pozytywnie nastawiony do ludzi, którzy cokolwiek zadają pytania, zgłaszają problemy. To jest istotne jednak, żeby właśnie w takich przypadkach zachowywać taki positive attitude. I naprawdę to ci ludzie naprawdę mogą być przyjaźni, naprawdę będą się starać wam pomóc, żeby się wdrożyć w ten projekt. Wiem po sobie, bo bardzo się staram, że jeżeli ktoś mi powie, że chce coś zrobić, to ja będę odpowiadał na wszystkie pytania, jakie ma, dziesiątki pytań, tylko po to, żeby... że ja na pewno się lepiej z tym czuję, więc to nie jest tak totalnie turystyczne. Ja się czuję lepiej, jeżeli pomogę komuś właśnie dostać do tego. I poza tym, jeżeli zacznie nam kontrybuować, no to mniej rzeczy będę musiał robić sam, więc zawsze lepiej. No i są różne, tak jak wspominałem już, różne sposoby komunikacji. Można uderzać właśnie te standardowe, które zazwyczaj projekty mają wypisane. Można nawet e-maile napisać do kontrybutora, czasem odpowie, ja odpowiem, nie wszyscy odpowiedzą. Można uderzać na Mastodonie albo Twitterze, jeżeli ktoś jeszcze używa. Więc wszędzie, tak naprawdę wszędzie można uderzyć, jeżeli ktoś ma napisane, że ma ten dostęp, że jeżeli ma publicznie opisane coś, to można tam uderzyć, pisać, rozmawiać z nimi. Tak. No i trzeba też, jak już przejdziemy przez ten etap, rozmawialiśmy z ludźmi, już wiemy, co tam jest, wiemy, czy chcemy kontrybuować, no to musimy spróbować. Możemy sobie zobaczyć, jakie narzędzia można używać, żeby właśnie dostać ten kod, czyli sklonować, jak to się mówi, jak uruchomić ten program, jak go zbudować, uruchomić. No i często w tych projektach open source'owych będzie coś takiego jak Contributors Guide i tam będzie opisane dokładnie step by step, które rzeczy trzeba zrobić, żeby właśnie stworzyć, uruchomić taki program. No i potem można zacząć szukać, co my chcemy zrobić. Często są jakieś takie help wanted, contributors wanted labelki tam w issue trackerze, o którym opisywałem, tam są labelki często, które właśnie pozwalają wybrać sobie takie błędy albo jakieś feature'y, żeby zacząć na nimi działać. Można tam zacząć dyskutować, podpytać coś kontrybutorów. Pytać, będę to powtarzał jeszcze parę razy, bo to jest bardzo trudne właśnie działać nad open source'em, więc warto cały czas zadawać pytania, żeby się nigdzie nie zablokować. Jak przejdziemy dalej. Tak, to jest don't get discouraged, czyli nie pamiętam jak to jest po polsku, przepraszam, nie jest to pierwszy język, haha. Cały czas pytać o pomoc. Jeżeli się zablokujemy, pytać. Po prostu pytać. To może zająć trochę czasu, żebyśmy doszli do tego, jak działać w projekcie, co robić w tym projekcie i im więcej się będzie pytać, tym szybciej to zajdzie. I nie ma głupich pytań, chyba że celowo zadawane głupie pytania. To jest ważne. Tak naprawdę nie ma głupich pytań poza tymi, które chcemy, żeby było głupie. No i potem, jak już zrobiliśmy, naprawiliśmy, to wiemy, że działa. Otwieramy PR, czyli to się nazywa pull request, czyli to są lista zmian kodu, które chcemy i tam zaczyna się kolejna dyskusja z maintainerami, co tam trzeba zrobić, czy im się wydaje, że to jest ok, i jeżeli nie jest to ok, to pytać ich, jak to zmienić, co trzeba ulepszyć, cały czas pytać, bo oni poświęcili czas, żeby dać feedback i na pewno będą chcieli poświęcić czas, żeby wam pomóc wtedy. Więc rozmawiać tam i próbować dojść do tej ostatecznego etapu, czyli że jest zmedżowane i co możemy robić, cieszyć się.
i mieć satysfakcję. I można zajmować się kolejnym issuesem. Więc, ale no, to jest taki najlepszy moment. Dobra. I jeśli chodzi o początkujących, to warto wcześniej, nim się rzuci w wir open source, to też zrobić jakiś taki kurs może, albo dołączyć do wielu bootcampów, żeby mieć jakąś taką podstawową wiedzę, jeśli chodzi o jakiś język, w którym chcemy na przykład kontrybuować. No i często, jak przejdziemy dalej, to są różne programy, internshipy, które albo nawet są takie, które od bazowych od tam uczą nas języka, a potem na przykład można kontrybuować do projektów danej firmy. Są takie różne programy stażowe, na przykład albo program stażowy, w którym my uczestniczymy często, to jest Google Summer of Code i on polega na tym, że Google płaci kontrybutorom z zewnątrz jakiejś organizacji, żeby stworzyli jakiś feature, coś zaimplementowali dla danego projektu open source'owego. No i na przykład w tym roku mieliśmy kolegę z Japonii, który wciąż jeszcze nie dokończył tego, ale już bardzo bliski jest właśnie do kończenia i właśnie było to bardzo ciekawe doświadczenie, bo kolega właściwie nie mówi po angielsku, więc to było dość ciekawe, trzeba przyznać, a mieliśmy kole cotygodniowe, więc dużo japońskiego usłyszałem. No i tutaj na końcu wrzucę jeszcze informacje na temat slajdów, jak na Twitterze, na Mastodonie. I wrzuciłem do TinyURL ten link, którym ktoś zebrał właśnie wszystkie takie programy stażowe open source'owe, gdzie można właśnie dołączać. I to jest tinyurl.com/openinternship. Tam można dojść do tego linku. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to się potem pojawi w wielu różnych miejscach. Dobra. No i teraz ostatnia, czy moje 5 przykazań, jak działać w ramach taki savoir-vivre open source'owy. Więc pierwsze, always be respectful, czyli zawsze trzeba się starać szanować drugą stronę. Zawsze nie zakładać, że ktoś chce nas zniszczyć, bo powiedział niemiłą rzecz na temat naszego kodu. To on na pewno jest zły. Warto właśnie z szacunkiem podchodzić. To jest jednak słowo pisane, więc on niekoniecznie, jeżeli coś napisał, to niekoniecznie znaczy, że coś chciał negatywnie powiedzieć. Więc trzeba zakładać raczej, że ta osoba też podchodzi do nas z jakimś takim szacunkiem, przynajmniej i chce nam pomóc. Na przykład tutaj kolega Rikito ostatnio napisał, to jest akurat kolega też Japończyk, ale który akurat z nami pracuje. I tutaj można zobaczyć, że ktoś zgłosił buga, mamy thank you for reporting, unfortunately, tutaj Metals doesn't officially support CUDA text and it may take some more steps to run Metals on CUDA text, integrating a new... Więc bardzo pozytywna, moim zdaniem, dobra odpowiedź, odpowiedź tego, co zgłaszał. Check that out, thanks. No i to takie normalna interakcja, ale trzeba pamiętać, że nie wszyscy tak piszą, nie wszyscy napiszą, ktoś może napisać we don't support it, go away. Różne rzeczy się zdarzają. Mam przykład taki mniej miły później, ale no właśnie trzeba starać się be respectful. To też jak ja jako maintainer będę też starał się tak samo postępować z ludźmi, którzy zadają pytania, którzy zgłaszają rzeczy. Kolejna rzecz. Ask not demand, czyli raczej pytajmy, starajmy się zachować taki, że nie piszemy musisz mi to naprawić teraz, czemu to nie działa, musisz mi pomóc teraz, w ogóle czemu mi nie piszesz, nie, tylko można zawsze to inaczej, hej, czy możesz mi pomóc, hej, bo mam taki problem, co tu można zrobić. Od razu bardziej pozytywnie ktoś do nas się odniesie i dodatkowo nie będziemy powodować dodatkowego takiego efektu burnoutu u maintainerów, bo oni to robią często w wolnym czasie i w momencie jak będą mnóstwo dostawać takich strasznych rzeczy, na przykład jak następna, tutaj to jest VS Code, to jest właśnie projekt Microsoftu i tutaj ktoś rzucił, że to mi się nie podoba, tutaj nie róbcie tego, tak ma być, a co się stanie najprawdopodobniej zignorują go, bo nie będą chcieli działać z człowiekiem, który będzie tak mało pozytywny. To nie jest bardzo istotne, co napisał tak z grubsza, że bad aggregation and pointless spamming, stop closing valid issues, tak. Nie jest to coś, co ludzie odbiorą pozytywnie i nie jest to coś, do czego ludzie w ogóle się prawdopodobnie odniosą.
Okay. Kolejna rzecz, keep to the positives, czyli nie starać się, na przykład jeżeli działamy z jakimś projektem, mówić, a tamten inny projekt jest beznadziejny, dobrze wytłumaczcie, bo tam jest tak beznadziejnie, bo to nie ma celu tak naprawdę i wprowadza taką troszeczkę gorszą atmosferę w ramach projektu. Raczej starać się pisać pozytywnie. No na przykład zawsze jak ktoś mi zgłosi buga, nieważne, że tak naprawdę pokazuje mi, że hej, to co robiłeś nie działa, to zawsze odpowiada thanks for reporting and the reproduction, albo thanks for reporting i czasem napiszę coś więcej, staram się właśnie dać jakiś kontekst i starać się naprawdę do wszystkiego, co ludzie nam zgłoszą, być pozytywnym. Albo w drugą stronę, jeżeli ktoś nam odpowie coś, my na przykład dyskutujemy z kimś, staramy się raczej w pozytywnej manierze dyskutować. Okay, kolejna rzecz. I tutaj don't be political, to jest tak moje osobiste, bo mieliśmy takie scysje z jednym użytkownikiem, do którego przejdziemy dalej, który w PR-ze wrzucił cytaty z pana, którego tam pokazałem wcześniej, na przykład The Great White Hope, The Race Doesn't Exist, tego typu rzeczy i stwierdziliśmy, że kolego, no nie, dziękujemy, musisz to usunąć. Nie chciał usunąć, więc go zablokowaliśmy. Po jakimś czasie dogadaliśmy się z nim, że jednak przestał rzucać takie rzeczy. Bo no do niczemu to nie służy. Może zniechęcić, jeżeli na przykład jakaś czarny programista będzie chciał zakontrybuować, zobaczyć coś takiego, racism doesn't exist, a on dobrze wie, że it does exist. Więc no, nie będą to ludzie chętni kontrybuować w takim środowisku, które będzie tak zamknięte. No, tak samo prawdopodobnie jakbym wrzucał jakieś lewicowe rzeczy, które są nieco bliższe mojemu sercu, to też pewnie byłoby to jakieś takie na pograniczu i raczej się nie powinno takich rzeczy wrzucać, jakichś haseł propagandowych albo coś. Dobra, to w sumie tyle. Prezentacja będzie tutaj slides.com/tomekgodzik/open-source. Wrzucę jeszcze na Mastodona, jestem na Mastodonie i na Twitterze. I mamy też Discorda, Scalameta, mamy też taki Discord Skali, gdzie można do nas pisać, jeżeli jesteście zainteresowani w projektach skalowych. No, na pewno możecie do mnie napisać. Mamy bardzo prosty e-mail, imię, nazwisko @virtuslab.com i możecie do mnie napisać, jak chcecie coś się jeszcze dowiedzieć. Dobra, dzięki wielkie.